Siema, chciałbym dzisiaj zaprezentować super ciekawy smaczek, jakim jest pad od Nintendo 64 do Switcha, który udało się kupić, ponieważ pojawił się po chyba 2 latach niedostępności, pojawił się znów w Nintendo Store i dało się go zamówić, jeżeli tylko ma się abonament Nintendo Switch Online. Pad przyjechał aż z Francji, kosztuje on aż 50 euro, więc to jest ponad 200 zł za takiego pada. Czy warto? No jeżeli chcemy pograć w gry z Nintendo 64 i mieć realne doświadczenie z nimi, no to myślę, że tak. I co my tu mamy? Mamy tu pada, kabel USB typu C, pada ładujemy w gnieździe USB, tak jak widać, i posiada on wibrację również, także jest fajnie. Więc nie ma co przedłużać, otwieramy i zobaczymy. Nigdy nie lubiłem pada od Nintendo 64, być może pamiętacie mój film z 2012 roku, jeżeli nie, to oto fragment. Pad od Nintendo 64 jest... Mogę. Ten pad jest... Wydawał mi się... Ten pad to gówno! Więc tak jak widzieliście na fragmencie, no, można by się zadać sobie pytanie, po co ja zamówiłem sobie tego pada, skoro ja go nie lubię. No właśnie. Chciałem sobie przypomnieć po latach, jak się go używało i dlaczego ja go tak naprawdę nie lubiłem. I może właśnie sprawdzić, czy faktycznie jest taki zły, jak mi się wtedy wydawało. Będzie to nowy pad z niewyrobioną gałeczką. Więc kto wie. No i tutaj jest jeszcze kabelek USB-C do ładowania. A to jest nasz pad w całej swej okazałości. Krzyżak. Najmniej używany. W ogóle pad jest stosunkowo lekki. Chociaż jak czytałem o nim, to ma on w sobie dokładnie taką samą baterię, jaka jest w Joy-Conie. Gałeczka. Kurde. Zobaczcie, ona ma tutaj takie nacięcia i ona się omyka po nich. Ona nie lata tak płynnie dookoła, tylko cały czas omyka się po tych wcięciach. I to jest, kurczę, jak na sprężynie gałeczka, bo zobaczcie, jak ona szybko wraca. No i jest chropowata i niewygodna. Ciekawe, czy nakładka na Joy-Cona by do niej pasowała. Może by wtedy było wygodnie. Zaraz sprawdzimy, czy da się ją założyć. Przycisk start A i B i przycisk C w 4 kierunkach, czyli to jest jakby, oni to zaprojektowali jako przycisk kamera, że w 4 kierunkach możecie kamerę obracać. Chociaż w większości gier to ma zupełnie inne zastosowanie. Grawer Nintendo, przyciski R i L. Tutaj jak widzicie, pad już przez to, że wciskałem przyciski, to nam się uruchomił. Gniazdo USB-C do ładowania. Jeszcze dodany przycisk ZR, bo tu jeszcze jest przycisk Z, który no w Switchu to jest jako ZL, Nintendo 64 jako Z i wtedy działa to jako spust. W pistolecie możecie tu sobie chodzić, a tu strzelać i faktycznie w niektórych grach tak to działa. No i tutaj jest, tu było normalnie w Nintendo 64 gniazdo, na przykład kartę pamięci albo na Rumble Packa, a tutaj macie już domyślnie je oczywiście obudowane, no i tutaj jest moduł wibracyjny właśnie w tym i pad wibruje. No i tutaj jeszcze jest, a przycisk ZR to jak gramy na Nintendo 64 w tej aplikacji online, to tym przyciskiem otwieramy menu, gdzie możemy zrobić save'a w dowolnym momencie albo wyjść do menu wyboru gier, no i przycisk Home, gdzie też możemy powracać do menu konsoli i przycisk od robienia screenshotów, no i oczywiście diodki i przycisk parowania. Przyciski L i R są spore, to jest akurat fajne. Pada zazwyczaj nie trzyma się niestety tak, tylko tak.
Tak to jest na Nintendo 64. Bo zazwyczaj gra się właśnie tak, trzymając środkowy i prawą część. Lewa jest bardzo rzadko używana. Więc nie wiadomo po co w ogóle zrobili taki trójząb. No ale zrobili. I jest to kawał historii. Pad wydaje mi się, że jest kiepsko wyważony, bo ta tylna część jest cięższa, bo tam jest moduł wibracyjny. Podejrzewam, że też bateria gdzieś tam jest. A tutaj ten trójząb to jest pusty w środku raczej. Więc pada trochę ciągnie w tamtą stronę, jak go tak trzymamy. Więc dobra. Trzeba go będzie w końcu uruchomić i zobaczyć, jak to wszystko nam działa. O, zatrybił. To jest słaba bateria. Nie dziwne, jak to w nowym padzie. Włączyłem go na razie do ładowania, no bo baterię ma chyba dość słabą. Nie ma takiej słabej. Można używać śmiało. Więc zobaczmy. W międzyczasie nam się ładują pady od NES-a, które sobie też ładuję. Więc możemy... jak widać, już się trochę naładowały. Natomiast tutaj tak wygląda proces ładowania. Jest taka pomarańczowa diodka, się świeci. Ale okej, dobra. I przejdźmy od razu do rzeczy, czyli do aplikacji Nintendo 64. I zobaczymy, z czym to się je. Tu mamy wybór gier. Wybierzmy od razu coś konkretnego. Zelda Ocarina of Time. Ponieważ w tej grze mam... właśnie, ZR. Wywołujemy menu przyciskiem ZR. I teraz możemy na przykład wybrać load. I tu mam jakiegoś save'a z początku gry. I zobaczmy, jak chodzimy linkiem. Gałeczką. Powiem szczerze. Przynajmniej jest dobra imersja, nie? Bo zobaczcie tutaj. Macie te przyciski pokazane. Tu oczywiście nie mam jeszcze żadnych broni ani gadżetów, więc one są puste, ale później jak będą to jakieś bomby, mieczyki, tarcze, to wszystko tu będzie pokazane, więc wtedy wystarczy wciskać te przyciski, jak pokazują na ekranie. A jak gramy na przykład na Pro Controllerze albo Joy-Conach, no to wtedy nie wiemy, czy X to odpowiada za to, czy ten. Wiecie, o co chodzi, nie? Chociaż chyba prawa gałka odpowiada za te przyciski C. No ale jednak co oryginalny pad, to oryginalny pad. Button mapping możesz sprawdzić. Ale po co ja mam sprawdzać właśnie button mapping? On suspend menu, tak? Wcisnąć ten. Okej. Dobra, to mnie nie interesuje. Ja gram na oryginalnym padzie Beaches, to mnie to nie dotyczy. Tutaj, nie mam jeszcze żadnej broni, więc mogę sobie tylko pobiegać. Zobaczcie sobie. Bo Link sam skacze, jakby biega do krawędzi w tej grze. Typowa gra z Nintendo 64, dobra. Przejdźmy do jakiejś innej gierki, może Super Mario 64 tym razem. Tutaj mamy jakiegoś save'a, niestety nie mamy save'a, więc musimy zacząć od nowa. Start. Nie, coś jest jednak, jakiś save z jedną gwiazdką. No i tutaj znowu gałeczką skaczemy tutaj. To jest tryb. Oddalenie kamery albo przybliżenie. No i właśnie przyciskami C możemy obracać kamerę, oddalać, przybliżać. Krzyżak, właśnie, no widzicie, krzyżak nie ma żadnego zastosowania. I L też nie ma żadnego zastosowania w tej grze. I jeszcze jest ten przycisk Z. Jak go wciśniemy i przytrzymamy, to Mario tak kucnie i wtedy jak podskoczymy, to robi to swoje słynne salto do tyłu. Więc tak to się prezentuje. No ale widzicie, palec mi chwilami ucieka. Więc ta gałka, no niestety nie jest rewelacyjna. A to jest nowa gałka, nie jest wyrobiona, a mimo wszystko narzekam. No ale nic, dobra, spróbujmy jakieś inne gry. Jeszcze. Co jeszcze możemy spróbować? Postrzelajmy sobie chwilę w GoldenEye'u. Dobra, już wiem co to za save.
O, wibruje. Jak strzelam, to wibruje. Fajnie. I jak obrywam, to też. Nawet mocno wibruje, powiem szczerze. Fajnie. Tu mam... Aha, jak trzymam Z, to wtedy mi się otwiera celownik. Tylko jest inwersacyjne celowanie, czyli góra to dół, dół to góra. Masakra, nie lubię takiego. Co jeszcze? Broń zmieniamy L-em, a znowu to... A tu można strajfować i się rozglądać. Tylko ciekawe, jak miałbym strajfować tutaj. Jak ten. O, tak chyba. Co z tego, że tu mogę strajfować, jak... To jak bym miał chodzić? Tak bym miał chodzić? Chyba, że tak bym miał grać, ale jakbym wtedy strzelał. To jest totalnie bez sensu. Za dużo przycisków. Za dużo przycisków po prostu. Ale wibracja jest fajna, mocna. No dobra, to był Bond. Zobaczmy może jeszcze z jedną grę. I niech to będzie na przykład Mario Tennis, w którym chwaliłem nawet sterowanie na oryginalnym Nintendo 64 na moim filmie z 2012 roku, więc zobaczmy, czy moje odczucie po 10 latach będzie nadal takie samo, czy będę umiał w ogóle grać. Ramusie. No nie jest źle, powiem szczerze. Na czym się ładuje atak? Jakiś specjalny? Wpakował mi. A czy tutaj można grać tym? Nie można, oczywiście, że nie. Po co jest krzyżak? Nie wiem. No ale palec czasami ucieka jednak mi z tej gałki. No i przegrywam. A, jak trzymamy przycisk, to można naładować mocniejszy strzał. No tą grę gra się całkiem spoko, powiem szczerze. Dobra, więc tak się gra w gry. A teraz jakbym chciał wyjść do menu konsoli, wciskam Home i mogę też na przykład sobie pograć w gry z Game Boy Advance'a też na tym padzie, bo czemu nie? I wtedy będę mógł normalnie chyba używać krzyżaka i L-ów oraz R-ów. Jak pamiętacie, filmik spada od NES-a, gdzie właśnie grałem w Mario Karta i narzekałem, że L i R na tamtym padzie były tak daleko od siebie, znaczy daleko od krawędzi, na samym środku. Tutaj są duże przyciski, wygodne, więc powinno być lepiej. Przejdźmy się Yoshim, skoro graliśmy z nim w tenisa, to weźmy jakiś inny turniej, może być taki. I zobaczymy, czy będzie się lepiej grało teraz na padzie od Nintendo 64 w grę z Game Boy Advance. Dobra. No i oczywiście mogę grać. A czy mogę grać gałką? Też mogę grać gałką, ale to byłby wyższy level masochizmu chyba. Dobra, zobaczmy drifcika. No teraz jest spoko. Przyciski L i R są blisko krawędzi, wygodnie się do nich sięga. Krzyżak też jest duży, jest spoko. Tak jak widać, no zdecydowanie wygodniej się gra teraz na tym padziku niż na tym od NES-a w tą grę. Właśnie ze względu na duże przyciski, znaczy na dobrze rozłożone przyciski L oraz R, do których się bardzo wygodnie sięga. Także no tak się gra na Game Boy Advance. No już więcej chyba nie ma sensu pokazywać. W gry z typowo switchowe to sobie za bardzo nie pogramy, bo no bo jak? Zresztą, ale zobaczcie na chwilę. No więc zobaczcie jeszcze raz. Zelda Breath of the Wild. Możemy zmieniać broń. A czy możemy chodzić? Możemy chodzić, proszę. Graliśmy w Zelda Ocarina of Time, więc zagrajmy w Zelda Breath of the Wild. Sprincik.
Możemy się... bo to jako druga gałka działa. Czyli możemy sobie tutaj chodzić. No ale brakuje nam X i Y. Możemy użyć tarczy. Ale nie możemy przywalić. Zaraz. Bo nie mamy od tego przycisku. Możemy rzucić bronią. Albo możemy jeszcze co zrobić? Wybrać super moc. I możemy nawet coś przenosić. Ale to wszystko. Nie możemy walczyć. Możemy się tylko zasłonić tarczą, jak wciśniemy Z. I tyle. No, jest niedobór przycisków po prostu. Gra ma zaprogramowane tak. Ono widzi te przyciski C jako drugą gałkę. Także nie jesteśmy w stanie z nikim walczyć w tej grze. No to nic. Tak się prezentuje pad od Nintendo 64. Bardzo fajna zabawka. Można pograć w gry z Nintendo 64, z Game Boya Advance'a, z klasycznego Game Boya z NES-a i w jakieś inne prostsze gierki, nawet ze Switcha, które nie wymagają tak wielu przycisków do działania. Ale generalnie no raczej trzeba się skupić na tych starych tytułach. No i ta gałka, jak wszyscy wiemy. Ale zobaczcie, biegam sobie w nowej Zeldzie. No trochę mi palec ucieka, no dobra, nie będę tutaj cudował. A jeszcze ostatnia rzecz, jaką mieliśmy sprawdzić, to... O, bateria się rozładowała. No proszę. Ostatnia rzecz, jaką mieliśmy sprawdzić, to jeszcze czy ta nakładka od Joy-Cona będzie pasować na grzybek. A więc sprawdźmy, czy ona nam będzie pasować na grzybek od Nintendo 64. Będzie, proszę bardzo. Pasuje. Czyli to jest ten sam chyba gabaryt rozmiarowy. Dobra. Czy teraz będzie lepiej? Bardziej miękko na pewno chodzi. Palec tak nie ucieka, bo guma jest taka bardziej się trzyma skóry. Więc palec lepiej się trzyma. No wygląda trochę debilnie. Może jakby był trochę inna nakładka z innym wzorkiem, może by było lepiej. No ale działa, pasuje, działa. Więc teoretycznie można sobie tak troszkę zmodyfikować gałeczkę, żeby palec przynajmniej się trochę lepiej trzymał. Więc tak prezentuje się pad od Nintendo 64. A co wy o nim sądzicie? Warto czy nie warto? Dzięki za uwagę i cześć.